Witajcie telewidzowie kolejnego dnia Papuga w Kolumbii. Jesteśmy w małej miejscowości Puerto Nariña, ale już stąd wyjeżdżamy i musimy się śpieszyć, bo już nas tam kapitan czeka. Jesteśmy już nad rzeką i zaraz wsiadamy na tą łódkę, którą widzicie po lewej stronie, tą małą. W nocy musiało ostro popadać, bo tutaj takie, może nie kałuże się porobiły, ale błoto i strasznie ślisko jest. Wczoraj tego nie było, bo wczoraj też stąd wypływaliśmy. A chłopaki jadą po wodę do hotelu, więc nas podrzucą tutaj do portu. A tutaj jest oczyszczalnia wody, ale ta woda nie jest zdatna do picia, tylko do mycia, do używania takiego codziennego. A tutaj panowie właśnie załadowali butelki i jedziemy po tę wodę. A ta woda jest tutaj za darmo. Jeszcze ponoć. Teraz nie płyniemy Amazonką. To jest taka rzeka, która powstała sobie kiedyś, jak się Amazonka tutaj dzieli, jak wyspy powstają, jak opada. No i właśnie tutaj przed nami jest wyspa, a na Amazonkę wypłyniemy dopiero później. Tam kawałek dalej. Ktoś sobie wraca z jakiejś wycieczki, no ale mają szybszą łódkę od naszej. Ta barka też czeka, aż Amazonka się podniesie. W tą stronę to raczej chłopaki płyną na jakąś wycieczkę. To albo policja, albo straż wybrzeża pilnują tutaj. A to prawdopodobnie jest nasza łódka już. O, jest tutaj. Wracamy z tymi samymi. 5 minut i jesteśmy w porcie. Co to tak buja? Czy coś tu się wydarzy dzisiaj? Nie kracz, nie kracz. Wpłynął tutaj dokładnie, patrzcie, nie trzeba gdzieś tam przeskakiwać przez inne łódki. Chociaż trzeba, bo ja też tutaj przez tą przeskakiwałem, bo tutaj nie ma przejścia. Gracias. Muchas gracias. Łódki jeszcze tutaj dopływają, a zaraz wam pokażę coś. Patrzcie na tą wyspę. O, jeszcze tutaj, to też jest dobre. Pływają, ale te łódki drewniane mają dziurawe i patrzcie, wylewa wodę cały czas jak płynie. Dobra, patrzcie na tą wyspę. Tutaj jest wejście do portu i patrzcie, tutaj widzicie, rdza już to bierze. Ale ta rdza to bierze przez to, że tutaj jest rzeka. Amazonka się na tyle podnosi, że ona aż tutaj jest. I zaraz wam pokażę, do jakiego poziomu. Ile już schodów wszedłem, patrzcie. Jestem już sporo wyżej. O, zresztą tutaj też widzicie, gdzie jest ta Amazonka. No kurczę, to jest, nie wiem, z 7 metrów. Ja zaraz wejdę na poziom, taki, gdzie ta Amazonka jest i wam pokażę tą wyspę zaraz, patrzcie. Tutaj jest, jeszcze trochę muszę być. O, tutaj widzicie, prawdopodobnie gdzieś tutaj ostatni poziom rzeki był, jak była jeszcze wysoko, czyli na tym stopniu. I zobaczcie, wyspa, kurczę, wyspa jest ze 3-4 metry niżej, więc tam jest Amazonka, tutaj jest taka rzeka, która powstała właśnie jak Amazonka się obniża i gdy Amazonka za 3-4 miesiące przyjdzie, znowu będzie wysoko, no to ta wyspa tutaj zniknie i tych wysp tutaj jest sporo, więc one wszystkie znikną i tutaj będzie jedna, tam widzicie, duża, długa Amazonka. I tutaj też zobaczcie, widzicie, tam żółty to jest taki pomost porobiony do przejścia, tam też wszyscy czekają, aż woda przyjdzie, ta duża barka tak samo na takich palach i czeka, aż woda przyjdzie, wtedy ona będzie mogła sobie pływać. Zobaczcie, jak tutaj dzieciaki do szkoły chodzą. Dziewczyny w gumowcach i wszyscy tutaj, cała klasa tam w tamtą stronę szła, tam też. Ja widzę, niektórzy tam w jakichś adidasach też są, ale większość to gumiaki ma. Tutaj patrzcie, gumiaki. Tam na dole stoi nasza łódka na środku, daszek to jest właśnie ta przystań, a tutaj jeszcze jakieś jedzenie dają. Więc śniadanie było dość skromne, więc ja może coś jeszcze kupię na wynos. Mam jakieś 10-15 minut. Zobaczcie, co tutaj dają. O, konkretne porcje jakieś, więc szybko się tutaj przejdę. Tutaj też policja, ale zwróćcie uwagę. O, i tam też policja, tam też wojsko jest, widzicie? W dżungli pilnują z karabinami. Zwróćcie uwagę, że tu w ogóle nie ma samochodów żadnych i nie wiem, czy będą. Może kiedyś tam będą, ale jak na razie ponoć nie chcą, żeby tutaj były jakiekolwiek samochody. I też jest jakiś market tutaj z rana. Tam też pani coś grilluje. Zaraz zobaczę. No widzicie, dzieje się. Taka mała wioska w dżungli, a jednak już trochę rozwinięta. Nawet jakiś szpital ponoć mają. Co pani tutaj ma? Grilla. O, pechuga? ¿Cuánto cuesta pechuga? 12. Completo? Perfecto. Znalazłem tutaj, patrzcie, pierś z kurczaka. Tylko ja ją jeszcze wezmę. Podgrzeję ją jeszcze na grillu. Chodź kolego tutaj z telefonem, chodź. Podałem koledze, żeby mnie nagrał. Podgrzeję ją trochę, bo ona już tutaj jest usmażona, więc ona się podgrzeje. Si. Podgrzewam i zabieram na wynos. Pani już mi pakuje moją porcję. Coś takiego kosztuje lekko ponad 10 zł. W zestawie jeszcze jest sok, ale soku już nie będę brał w reklamówę, tylko wypiję go na miejscu. Patrzcie, jest wojsko, przyjeżdżają też jakieś organizacje, bo widzimy tutaj już kilka organizacji. O, widzicie, jacy przyjaźni chłopaki, pozdrawiają. Pewnie coś tutaj ta organizacja robi. O, nawet pilot jest jakiś, patrzcie. O proszę, może jakiś helikopter tutaj przyleciał, bo inne lotniska to wątpię, żeby tutaj były. Tutaj jakąś odprawę mają i w dżunglę idą. No patrzcie, tutaj ten
pilot na 100, to była pan. Ja podejrzewam, że tu jakiś helikopter jest, ale dobra, idę, bo mam jakieś 5 minut do wypłynięcia mojej barki. Stąd dobrze widać, patrzcie, na tym słupie, gdzie ta woda się podnosi. To jest przepiękne, jak oni sobie radzą w tych miejscowościach, jak oni operują tymi łódkami. Podejrzewam, że część z nich w ogóle nie była gdzieś tam w dużych miastach, więc oni tutaj dobrze pływają łódkami, więc podejrzewam, że oni nawet, część z nich nie widziała nigdy samochodów na żywo, bo tutaj też nie wszyscy wypływają. Młodzież już wiadomo inaczej, ale są ludzie starsi, którzy nawet nie piszą po hiszpańsku, tylko mówią. O, już wszyscy siedzą, więc ja idę, bo jeszcze odpłyną beze mnie. Pan miał problemy z przeczytaniem teraz Marika, bo wiecie, co Marika znaczy w Hiszpanii? Nikt nie czyta tutaj Nikt nie czyta, imienia. pan tam zmieniał litery, żeby tylko tego słowa nie powiedzieć. Marcela, Tak, wymyślał. Siadamy po lewej stronie, jak będziecie płynąć... w tamtą stronę. Jak będziecie płynąć w tą stronę do Puerto Narinia, siadajcie po prawej stronie, a z powrotem po lewej. Jesteśmy już na łódce, ale niech kolega rusza, bo ja tutaj się roztapiam. Widać, nie widać, ale o, cały się już świecę, tu leci ze mnie, kapie mi z brody. Gorąco. Startujemy powoli, teraz będziemy płynąć z nurtem rzeki, więc mam nadzieję, że będzie trochę szybciej. Jakbyście chcieli jakąś wycieczkę tutaj, to przyjdźcie do portu i pytajcie właśnie tych panów. Pewnie będzie trochę taniej. Marcin kupił jedzenie, ledwie co wyjechaliśmy z portu i już. Trzeba to zjeść, nie będę tego woził. Jak w smaku? Trochę słucha, wiesz. Słucha? Mamy postój na trasie, jak widzicie, ludzie się dosiadają i patrzcie, nie ma portu, tylko o. Tutaj dopłynęliśmy do brzegu i odbijamy i płyniemy dalej. Nasz kapitan obdzwania tutaj ludzi, szuka gdzie tu się zatrzymać, bo tutaj są jakieś chaty po drodze i w sumie chyba sam nie wie gdzie się zatrzymać. Dopytuje jeszcze. Wygląda na to, że przepłynęliśmy gdzie miał się zatrzymać i płyniemy z powrotem. Zobaczcie na to, to jest ciekawe. Tutaj ktoś podwiózł panią, żeby pani mogła wsiąść na łódkę. Zapakowane torby, no nieźle tutaj to rozwiązane. Trzeba chyba pomóc pani, zaraz wezmę od pani coś. Pomogłem pani z tą reklamówką, żeby pani mogła się lepiej złapać. Dobra, zakręcamy i płyniemy dalej. A mówiłem wam, żebyście usiedli po lewej stronie, bo po lewej stronie tutaj jest Kolumbia, a po prawej stronie jest Peru, więc do Peru nawet nie dopływamy. Zatrzymujemy się i zbieramy ludzi właśnie po tej lewej stronie. I oczywiście będziecie mieli lepsze widoki, bo czym bliżej brzegu, tym jesteście w stanie więcej zobaczyć. Mamy kolejny stop i zobaczcie, tutaj jest już taki pomost zrobiony. No tam jakoś sobie tutaj dochodzą jakąś ścieżką, ale to jak woda się podniesie, to ten cały pomost też pójdzie do góry. Zobaczcie, takie butle duże, 20-litrowe też wnieśli na pokład i wyobraźcie sobie, jakie tu jest życie. Żeby mieć wodę pitną, no to muszą płynąć gdzieś tam dalej po wodę. Wygląda na to, że taką łódeczką tutaj podpłynęli. Wygląda na to, że będziemy mieli kolejny postój. Tym razem pakowane są jakieś beczki wielkie. O, patrzcie, tam widzicie jakie to beki. These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried, but I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a six-string ticket and jumped that westbound train. Now I only slow down long enough to stand up on that stage. Cloud nine is a cloud of dust for the next 1,000 miles. I'm running wild, ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried, but I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild, yeah, I'm running wild. Płynęliśmy około godziny 55 minut i już dopływamy do brzegu. Brzeg Letici, ale nie jeszcze dokładnie Letici tego miasta, tylko jeszcze trzeba przejść jeszcze jedną rzekę albo przepłynąć. Także przycumujemy i zaraz podejmiemy decyzję. My tam mamy wpłynąć, a ta łódka już pewnie miała wypłynąć, tylko jakiś silnik się popsuł i czekamy.
Tak myślałem, że nasz kapitan coś wymyśli i przycumowaliśmy obok i będziemy przeskakiwać po prostu. Wychodzimy już ze statku. O, proszę bardzo, nasz kapitan. Nie, ja się przejdę, nie wiem, a zaraz zobaczymy, co Marika powie. Mari, chcesz płynąć? Chyba płynę, no. Dobra, Mari, Nie będę już. Mari popłynie, a ja idę na pieszo. Mari wsiada już na łajbę. Ugadała się za 5000, popłynie 4,50. Marika tam odpływa, pozdrawia, zakłada kamizelkę. Marika tam dookoła popłynie, a ja idę przez wyspę. A ten tutaj silnik naprawiony już widzę i zaraz będą odpływać. Ale patrzcie, jakie tu jest zanurzenie. Załadowana cała ta łódka. Ciao! A co jest ciekawe, jak chcecie na przykład płynąć, to 15 kg macie w cenie biletu, a jak chcecie więcej, tak jak tutaj jest załadowane, no to się płaci 1000 peso za każdy kilogram, czyli 90 groszy sobie naliczają. To lepiej niż Ryanair nalicza. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć? A jeszcze chciałem wam powiedzieć, że ten bilet kosztuje 42 038 zł. Zaraz wam pokażę godziny, jak to tutaj wygląda. Z Leticji do Puerto Nariña. Proszę bardzo, po lewej stronie macie 7, 9, 12, 2, a z powrotem 7, 10, 1, 30, 3, 30. Ja już wypłynęłam, musimy tylko tutaj kawałek opłynąć i na drugą stronę. W końcu pierwszy raz widzę, jak tankują łódkę tutaj. Ale dosyć spore tutaj się zrobiły. Spory ruch tutaj w porcie. Jedni wypływają, drudzy wpływają. O, zaraz tutaj się zderzymy. Oj, oj, oj. No i to jeszcze motor. Silnik, no właśnie. Tam kolejna. Jak nie z jednej, to z drugiej. Bo wyhamuje czy nie? Wyhamował, odkręcił w ostatnim momencie. A my chyba tutaj próbujemy się wcisnąć, no tam do końca. Ja już na lądzie bezpiecznie. Pan mi jeszcze podał rękę, żebym wyszło. Ojej, teraz muszę znaleźć... ja jestem tu przy moście, na którym zaraz powinien Marcin być. Także muszę na niego poczekać, bo on nie ma internetu. Jednak to nie jest ten most. To jest jakiś nowy most i widzę, że tam jeszcze jest niedokończony. A ten most, o którym mówiłam, to jest właśnie ten kolejny. A ten pierwszy właśnie brakuje mu tam na końcówce jeszcze kilka desek, ale no taki porządny widać, że będzie. W tym porcie też jest jakiś sklepik, też karmią, widzę, można coś zjeść. Ale dobra, ja już idę przez wyspę. Marika tą wyspę opływa, a ja, jak powiedziałem, właśnie przejdę przez środek. I tutaj od razu widać, że ruch jest większy i też te łodzie, barki są większe. Tam to widzieliście, zazwyczaj tam do transportowania ludzi i tyle. A tutaj już jakieś barki z transportem, o, tutaj też coś wiezie. Ta wyspa, którą tutaj widzicie, jeszcze patrz, tu stąd wyszedłem, tutaj z tej strony, to jest Kolumbia. A tam, tamte budyneczki, to już jest Peru i tamta wyspa to jest Santa Rosa w Peru. Tam byliśmy ostatnio, tam jest taka wioseczka mała i jeszcze patrzcie na to. Tutaj dopływają takie większe barki, więc taka barka będzie nam potrzebna już jutro. A to oczywiście na taką dłuższą trasę, bo będziemy płynąć z jakieś 3 dni. A tutaj trzeba przejść przez coś takiego. O, widzę tam. Ludzie idą, są jakieś 2 drogi, także idę trochę za ludźmi. Zwróćcie teraz uwagę, bo pokażę wam kilka domów na tej trasie, jak one wyglądają na tej wyspie i już w mieście Leticia. Zobaczycie różnicę. Te, od razu wam powiem, są drewniane. 1, 2, 3. Nie ma tutaj, że jest jakiś z cegły. A życie tutaj płynie powoli. Te tereny, widzicie, te wszystkie chaty są dziś podniesione, bo czasami tutaj też woda przychodzi i zalewa. To w zależności od poziomu Amazonki. Tutaj moim zdaniem dobrze widać, gdzie był ostatni poziom Amazonki. Patrzcie, to jest jakieś 30-40 cm już od podłogi, więc jak jakieś większe fale czy coś, no to już pewnie tam do pokojów może wpadać woda. Tutaj tak samo, domy drewniane. Jest też kładka zrobiona, bo tutaj, gdzie idę, jest jeszcze sucho, ale za chwilę jest takie bagno, więc kładka jest powiedzmy jakieś 80 do 100 metrów. I sporo ludzi teraz tutaj idzie, więc nie wiem, czy to koniec szkoły, czy co. Podejrzewam, że jeszcze trochę i Kolumbia będzie musiała zrobić tutaj, zbudować większą infrastrukturę z tamtej strony wyspy, a opowiem wam dlaczego, no to zaraz, jak dojdziemy już do tej rzeki, która łączy jeszcze Leticię z tą wyspą, a raczej dzieli, bo wydaje mi się, że powiedziałem łączy. Tutaj macie kolejną chatę, ale ta to widzicie, jak wygięta już w prawą stronę. I spójrzcie na te domy, też wszystko drewniane, niektóre mega stare. Ten widać, że ma dechy nowe, flaga powiewa i tam jest taka kładka na dole, widzicie, żeby dojść do tej chaty. I tutaj kolejne, wszystko z drewna. Tutaj to ja już muszę poczekać, aż kolega przejdzie, no bo raczej się nie miniemy, nie ma jak. Wąska decha. O, kolega jakiś biznes pewnie ma i sprzedaje coś. No to i tu ładnie chyba pękło, bo
Kurczę, ej, 2 dni temu tędy szliśmy, to mi się wydaje, że tutaj te deski były u góry. One teraz pękły, to musiało pęknąć. Ale jaja, ta też nieźle wygięta. No widzicie, jak oni to zrobią, ktoś idzie i pewnie ktoś wpadł, bo to pod kimś musiała pęknąć. To jest główna droga, żeby dojść do łódek, które wypływają właśnie na Amazonkę. Właśnie w takie trasy jak Puerto Nariño. No i w takim stanie to jest. Tutaj spójrzcie, kolejne drewniane chaty. No bardzo skromnie żyją na tej wyspie. Te już takie domki trochę letniskowe, większe, ale też wszystko na palach. Zaraz podpytam panią, jak tu jest woda. Seniorita, Amazonka aquí? Si? Aquí? A widzicie, bo tutaj widać inne kolory, czyli oni wiedzą do jakiego poziomu dochodzi ta Amazonka, więc też te pale są mega wysokie, bo one mają jakieś 3 metry powiedzmy, może trochę mniej, więc na dole jest powiedzmy taki składzik przez kilka miesięcy, no ale później jak woda idzie do góry, no to wiadomo, że to wszystko trzeba zabrać i życie toczy się tutaj i pewnie później stoją tutaj łódeczki, o właśnie zresztą tam jest łódeczka i czeka aż woda przyjdzie. To są te domy blisko już tej rzeki, o której wam wspomniałem, która znowu chciałem powiedzieć łączy, ale dzieli Letizję od tej wyspy. I tak, już wam mówię o co chodzi, że będą musieli zbudować tam większą infrastrukturę, bo woda jest teraz tak już nisko i ponoć ten problem się pogłębia, że tutaj zobaczcie, nie ma miejsca już prawie jak pływać, bo ona jest niska, dlatego tamte łódki tutaj nawet nie wpłyną, bo jest za płytko. Można tylko takimi małymi łódkami tutaj pływać. Tam jest Marika, Marika już dopłynęła, widzę, patrzcie, tego nawet nie widziałem, tutaj budują nowy most. Będzie taki solidny, a zaraz wam pokażę, jakim ja przechodzę. Tutaj całe osiedle jest i patrzcie, jest osiedle, a na środku bramka i w piłę można grać. U nas w Rokosowie kiedyś też graliśmy w piłę, ale nie pozwolono nam, starsi przyszli, ale to nie starsi koledzy, tylko starsi tacy, którym to przeszkadzało i ścięli nam bramkę. Pozdrawiam ich, jak oglądają teraz. To była zła decyzja moim zdaniem, bo gdzie talent wyszlifować, jak nie na takich boiskach właśnie osiedlowych. Dobra, to jest mój most. Przejdziemy, sporo ludzi, tutaj trzeba czekać. To nie tylko Marika boi się tutaj tym mostem przejść. Sporo ludzi, słyszę, dziewczyny tam krzyczą. No te deski tam któreś się bujają, z tego co pamiętam, bo 2 dni temu szliśmy tym mostem. A chłopaki tam jeszcze drażnią, że wiecie o co chodzi. Śmieją się z dziewczyn. O, ta pani to ma stracha. Trzeba się minąć, ja muszę poczekać, bo teraz pani... O, ten pan też szybko przejdzie. I tutaj dobrze widzicie, jaki to jest problem. To jest mała smródka, to nie ma nic wspólnego już z dużą rzeką i pływaniem jakichś większych statków, widzicie? Tutaj wpływają 2 łódki i tutaj nawet już nie ma jak wypływać. Oczywiście jak się rzeka podniesie, to nawet te wielkie barki pójdą do góry, bo one są na takich pniach. Zobaczcie, jakie to są wielkie pnie pod spodem i to wszystko pójdzie do góry. Ale to jest tylko kilka miesięcy w roku, a te kilka miesięcy w roku suchych to właśnie tak wygląda. Przekracza Marcin. Tutaj widać, jakie to drzewo było wielkie, no wielka bela. Zresztą nie tylko jedna, druga, trzecia ogromne. No i to się podniesie, wiadomo, bo ta woda podejdzie gdzieś aż tam. Jest i Marika. Jestem! Szybko dopłynęłaś. Słucham? Szybko dopłynęłaś. No a ty szybko doszedłeś. No właśnie, jakaś krótka droga się teraz wydawała. No i panowie tutaj mi powiedzieli, bo tam zagadałam, ja stoję, mówię, kurczę, jakiś duży, szeroki ten może poprawili, żeby się coś, nie wiem, wydawało. Oni powiedzieli, że go zaczęli wczoraj budować i dzisiaj o 4, o 3 po południu będzie gotowy już. To już pewnie wiecie, dlaczego ludzie tutaj sobie kładą kartony na górę. Sporo bananów, zobaczcie, raz, 2, 3, 4 kiście pan niesie. Tutaj od razu więcej się dzieje, ale nic dziwnego, bo spore miasto też ta Letizja. Znaczy spore w porównaniu do tych wiosek. A tutaj jest migracyjne, tam właśnie dzisiaj idziemy. Jest flaga Kolumbii, czyli jesteśmy w dobrym miejscu. Idziemy teraz po pieczątki, bo prawdopodobnie na 90% wyjeżdżamy z Kolumbii. Pieczątki są w paszporcie, ale podpytałem jeszcze pana, czy są jakieś duże problemy, jak się nie będzie miało tego przedłużenia i się wyjedzie po czasie, to pan mówi, że nie, no tylko trzeba zapłacić, ale tutaj nie w porcie, trzeba iść do centrum, bo tam jest jeszcze jeden i tam załatwicie sprawę, płacicie karę, pan też nie wiedział jaka jest kara, także, ale większych problemów nie ma. Zobaczcie co tutaj grillują, widzicie? O, robaczki, o. Tutaj są żywe, o. Taką zabawkę mają stare chłopy i się cieszą. Za to przepłynięcie na koniec końców dałam 5, 5000, czyli jakieś 4,50 w złotówkach. Ale od początku chcieli 10, to znaczy wsiadłam na jedną łódkę, pan mówi tak, tutaj dawaj, ja pytam się ile? 10. Ja mówię, nie, za 10 to nie płynę. Pani tutaj wtedy też mówiła za 10, a lokalni płynęli za 5 i nie było problemu. Także myślę, że to jest takie naciąganie trochę turystów jest, bo no, reszta płaciła 5 bez problemów, a później już siedzę na łódce i nagle znowu cena
lokalnych już mówią 10-10, nie? A sami zapłacili po piątce. Tutaj konkretnie, patrzcie, nawet jakieś trunki mają z tymi larwami. W Leticji też jest bankomat firmy banku Servibanka. Jak będziecie w Kolumbii, to pamiętajcie, najmniejsze prowizje bierze ten bank. Gdzie tu jest napisane Servibanka? Czy to nie to jeszcze? Jest, w środku jest napisane. Jest w środku napisane, tak. Macie Servibanka, one biorą najmniej prowizji, czyli chyba 22,5 tysiąca za każde wybranie i najlepiej wziąć 2 bańki od razu. Czyli maksimum jakie daje. Tak. Wróciliśmy do naszego starego hotelu, zostawiamy jeszcze plecaki. Idziemy teraz do Brazylii na jakieś zakupy, wymienić jeszcze pieniądze brazylijskie, bo musimy teraz uzyskać solę, bo potrzebujemy soli właśnie w Peru. Ale dzisiaj jest taka patelnia, tak Masakra. duszno. Ja to mokry cały. Pierwszy tak gorący chyba dzień duszny. Dochodzimy powoli do brazylijsko-kolumbijskiej granicy. Bierzemy już na stronie brazylijskiej kokosa 5 reali, czyli 3,50 około. Zimny, słodki, takie najlepsze. A ten jaki jest? Rewelacyjny. Słodki? O matko, jeszcze chyba jednego będę chciała. Taki jest pomieszany, trochę słodki, trochę taki, właśnie taki idealny i zimny, bardzo zimny. Słychać liczy, a jak liczy, to jeszcze wybieramy pieniądze w Brazylii, bo tutaj jest bez prowizji. Zaraz wam pokażę, jaki bank w Brazylii bez prowizji. 300. Bradesco, takich banków szukajcie, a taki chłopak jeszcze, takich banków szukajcie w Brazylii. Bank de Brazil albo coś jeszcze takiego, musicie sprawdzić dokładniej, też z tego co wiem daje, ale ten na pewno, bo my zawsze z tego wybieraliśmy. Mają takie kontenery, żeby piwo się nie grzało, że jesteśmy w Brazylii, a w Brazylii jest taniej, dosłownie jesteśmy 100 metrów od granicy z Kolumbią. Piwo, może uda mi się wyciągnąć, pokażę wam. Skręca się? No dobra. Piwo litrowe, musicie mi uwierzyć na słowo, kosztuje tutaj 10 tysięcy, czyli lekko ponad 6 zł. Dobra, słuszna cena. Mari też? Ja kokosa. Ty kokosa? Ja kokos. No dobra, to naleję ci. Nie to nie, tak to, nie to tak, tak to nie, o. Salut! Salut. I jak w smaku? Okej, no. Całkiem, no. Bo to pierwszy raz bierzemy, to jest piwo, które tam macie krystal za dyszkę. W Brazylii można się tak mocno zmęczyć, że aż nawet deszcz nie przeszkadza. O właśnie, pan tu się budzi co chwilę, ale nie wie gdzie jest. Mari w Brazylii jeszcze walnęła sobie, jak to się nazywa? Kasada! Nie, Caipirinha! caipirinha i do tego ekstra kos. Nie wiem, kogo słyszycie bardziej, czy mnie, czy tego kota. Zobaczcie, tutaj stoi jakaś policja. Coś mi się wydaje, że jakaś graniczna, ale tam obok właśnie przechodzi granica. Więc oni nie mogą wjechać na stronę Kolumbii, bo to jest jeszcze strona Brazylii. Właśnie, Brazylijskie bomby widać, tutaj chłopaki też mają. Chwieje się ładnie tutaj, a granica jest, już wam Bo ta pokazuję. granica właśnie idzie nie tak prosto, tylko idzie pod Tak, skosem. pod skosem. Tutaj dokładnie ten chodnik wyznacza Kolumbia, Brazylia. I tu idzie granica. I ci panowie przejechać nie mogą. Z tej strony się sprzedaje paliwo, ale chłopaki jak trzeba to uciekają na stronę Kolumbii i popełniają przestępstwo w Brazylii, a w Kolumbii już się nikt nimi nie interesuje, a tutaj można coś zjeść po stronie Brazilo, Kolumbia. Brazil, no bo tutaj jest granica, zobaczcie. Dokładnie w tym miejscu, więc pani stoi 20-30 cm od granicy, więc ceny już oczywiście w realach. Patrzcie, i tak podpytaliśmy pani, mówi, że to kosztuje 4,50 w złotówkach, także bardzo dobra cena. To są flaczki, akurat pani ma tutaj flaczki, zobaczcie, w takim sosie pysznym. Flaczków to my tak średnio, sos wygląda ładnie i pachnie. O, pani zgubiła, dla kogo już to miało być, ale jakbyście chcieli kurczaka, taki kurczak, zobaczcie, kawałek skrzydła z piersią z kurczaka też kosztuje 4,50 z zestawem z ryżem. Także wracamy, głodna? No nie, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że podpytałam panią, jak ona to robi, bo wygląda to trochę jak taki w curry, sosie, coś takiego, a pani mówi tak. Z wielką miłością, z serca to robię, zabijam zwierzęta i później gotuję. Także No, tak, otwarta pani, tak. Tak, bardzo, bardzo miła, sympatyczna. No ale nic, my chyba póki co, idziemy zabrać nasze bagaże. Trochę nam się plan też zmienił, bo mieliśmy jechać do Peru, przepłynąć do Peru łódką, tak jak widzieliście może chyba 2 poprzednie odcinki temu. Ale pomyśleliśmy, że zostaniemy jednak po stronie brazylijskiej. W Brazylii jest samba, a w Peru za cicho.
Dla Marcina było trochę za cicho, dla mnie ja chciałam też w jednym hotelu zostać, no ale ceny, słuchajcie, na tej Santa Rosa trochę... Akurat ten hotel, normalne hotel, inne hotele tak. No inne hotele po prostu bez okna, bez jakiejś tam, wiecie, klimatyzacja, podstawowy pokój, można za 70 zł. Inny, ten co sobie tak jakby trochę upatrzyliśmy, był już za 100... 50, 180. 180 dzisiaj pani nam powiedziała przez telefon. Także no wiecie, no i zdecydowaliśmy, że zostajemy. Skoro Brazylia nas ciągnęła ostatnio i mamy dobre z nią wspomnienia. Mają dobre to piwo, mają tanie piwo zostańmy jeszcze i mają chwilę. dobrego grilla, jak widzicie. Także my może tutaj nie zjemy, ale pójdziemy gdzieś tam dalej. Najpierw idziemy zabrać nasze rzeczy ze starego hotelu. Pani stoi po stronie brazylijskiej i podpytaliśmy, czy może pani tą linię tutaj przekroczyć i sprzedawać, sprzedawać po tej stronie. Pani mówi, że nie ma problemu z załatwieniem sobie papierów, ale potrzebny jest paszport, więc pani musi mieć brazylijski paszport, składa dokumenty, dostaje pozwolenie i sprzedaje po stronie kolumbijskiej. Ale zobaczcie, Marcin jest teraz po stronie brazylijskiej, ja jestem po stronie kolumbijskiej. Dzielą nas dwa kraje. Ty jesteś nielegalnie w Kolumbii, bo już mamy pieczątkę wyjazdową, a ja jestem nielegalnie w Brazylii, bo nie mam pieczątki wjazdowej w Brazylii. Więc tak jak powiedzieliśmy, wracamy po nasze walizki i dzisiaj prawdopodobnie jedziemy na stronę Brazylii. Tam się prześpimy. Nie mamy też pieczątek z Brazylii, ale tutaj na tych trzech granicach Peru, Kolumbia, Brazylia nie ma problemu, że zostaniecie w jakimś kraju sobie tam bez pieczątek. Choć dla samego kogoś, jak komuś zależy na pieczątkach, no to śmiało może iść sobie teraz, tak jak my moglibyśmy, jest koło 15-16 godziny, więc możemy sobie iść jeszcze na stronę brazylijską, wziąć sobie pieczątkę brazylijską. Kurna, znowu mi guma puściła w klapku. Wziąć sobie pieczątkę brazylijską, później wyjazdową. Nawet słyszeliśmy, że dają od razu też wyjazdową, jak ktoś chce i mu zależy na pieczątkach. No i później dopiero peruwiańska. Także taki plan na dzisiaj, szybki. No właśnie, bardzo szybki plan. Trochę zmieniony, jak już wcześniej wspomnieliśmy. Potrzymaj, ja muszę gumę założyć. Coś często było na pęga. Coś... No, chyba nie tak często. Wyszedłem na ulicę, bo pani mówi, że no nie zamówi nam żadnego tuk-tuka pewnie, bo to starsza pani, pewnie nie ma takich informacji, a to takie popularne, że w hotelach mają albo swoich znajomych, albo swoją rodzinę, gdzie ktoś jeździ tuk-tukiem. No i właśnie wyszedłem na ulicę i teraz czekam, aż jakiś tuk-tuk będzie jechał i go złapiemy, bo mamy trochę tych toreb. Złapaliśmy już tuk-tuka, ale musiał zjechać gdzieś na bok, bo tutaj jakaś ciężarówka wjechała. To ludzie też jadą, o, tak? I no właśnie, jedzie, o tam jest nasz tuk-tuk. Musimy zabrać to i ja już mam plecak, więc tam już kolega stoi, czeka. A, bo nie może zawrócić, bo to jest jednokierunkowa. Jedziemy już z kolegą, teraz musimy obrócić tutaj kółeczko zrobić, bo tam było jednokierunkowa i zaraz wyjedziemy na główną drogę, prostą właśnie już do granicy z Brazylią, bo znowu przekroczyliśmy granicę. Jesteśmy już na granicy, tu jest sporo tuk-tuków i patrzcie, jesteśmy w Kolumbii, przekraczamy granicę i jesteśmy w Brazylii i w Kolumbii jest 17, a teraz w Brazylii będzie 18. Jesteśmy już w naszym nowym hotelu w Brazylii. Ciao, czy się mówi ciao, czy się mówi jak się wita się po brazylijsku już teraz. Tu jest recepcja, dobra. Dobra, no dobra, czekamy na klucz. Musimy wypełnić jeszcze takie papiery, osobno Marika, osobno ja. I pan powiedział, że jeszcze potrzebuje 10 minut, żeby posprzątać nasz pokój. A jest już godzina w Kolumbii. W Brazylii 17, nawet po 17. A Marice jeszcze ściąga zasięg z Kolumbii, 16 u Mariki, tak, już u nas 17. Ja wcześniej powiedziałem 18, pomyliłem się o godziny, więc tam była 16, a w Brazylii jest 17. Idziemy do pokoju, zobaczymy jak wygląda nasz pokój za 120 reali, czyli 80 zł. Jest a tu jakaś zlew? kuchnia, czy zlew? Jest nawet lodówka, super. A i tutaj mamy, patrzcie, jest jedno łóżko, to 3-osobowe w ogóle. O proszę, dzisiaj będzie grany Netflix albo YouTube. Jest klimatyzacja. Obrigada. Pięknie to wygląda za te pieniądze, od razu lepiej niż w Kolumbii. O proszę bardzo. I tutaj łazieneczka. Agua caliente? O! To niespotykane w Kolumbii często. Pytaliśmy, skąd jest internet. Pan mówi, że Starlinki. Ale tego Patrzcie. się nie spodziewaliśmy. Co oni tutaj na całą wiochę rozsyłają? No przecież to niemożliwe, żeby tyle było Starlinków na jeden hotel. Tyle anten, patrzcie. No już nie chcę teraz liczyć, ale jest ich tutaj z 20 z tej strony i 3, 6, 4, 10, 13, 16 z tej strony. Jedna ma podpis 30 od dołu. Dziwne. To może Aż gdzieś tyle? tutaj są rozstawione. O co chodzi? Aczkolwiek tych właśnie nie wiem o co chodzi, bo tutaj jak się wchodzi, w tym hotelu jest 20 albo 30 Wi-Fi.
ale na jeden hotel to trochę za dużo. I jeszcze takie małe koko, patrzcie. Popasito. Te już takie rosną, no jeszcze trochę potrzebują, a Tak. te są maluśkie jeszcze, patrzcie. Mieliśmy wspomnienia po stronie kolumbijskiej w Leticji i też mamy wspomnienia z Tabatinga. I w tym barze kiedyś piliśmy piwo. Czy my się napijemy znowu piwa w tym barze? Jak mają karpierinie, to idę. Ale nam się przypominało. Tutaj pytaliśmy o pokoje, w tym pokoju, z tamtej strony, ale ostatecznie spaliśmy kawałeczek dalej, też na tej samej ulicy, ale się trafiło, bo ten nowy hotel, tak nam się wydaje, bo go nie było wtedy, w którym my mieszkamy, Tak bo... nam się wydaje, bo nie mogliśmy go znaleźć. Byliśmy właśnie, wcześniej tam mieszkaliśmy, a tam był internet w ogóle, słuchajcie, na te doładowania, na, jak to się nazywa, na chip, na Tak. kupuje na godzinę. Kupuje się na Tak. godzinę, a tutaj w ogóle jest dość dobry internet i jakby w cenie hotelu, więc też się może to zmienia. Wiadomo, że cały czas tutaj w tej dżungli to się zmienia. No i tam dalej, zobaczycie, jest nasz stary hotel, w jakim mieszkaliśmy. Zaraz zobaczymy, czy on w ogóle jeszcze istnieje. I tutaj jest też kościół. Jak byliśmy 1,5 roku temu, nie spotkaliśmy się, nie było wtedy księdza polskiego w kościele, ale ponoć tutaj właśnie miał jakąś misję, jak w naszym czasie, ale akurat go nie było w kościele i tam właśnie taka pani nam powiedziała, gdzie my idziemy teraz zobaczyć, czy dalej sprzedaje to swoje jedzenie, tam się grilluje coś. Frytki pani wtedy smażyła i mówi, polski ksiądz, fajnie, coś tam. No ale jak już wam wspomniałem, nie udało się spotkać. W sumie podpytamy panią, czy też jest dalej ten ksiądz tutaj. Tutaj jest nasz stary hotel, w tym spaliśmy 2 nocki, bo czekaliśmy wtedy na łajbę do Manaus. Aż pójdę podpytać, ile Jaka kosztuje cena? noc i czy zmienili coś z internetem, bo naprawdę mnie to interesuje, czy w ciągu tego, tego 1,5 roku coś się zmieniło, czy my jesteśmy po prostu tak, że poszliśmy dalej, czy inne hotele nowe się otworzyły i po prostu to jest takie boom, że oni chcą być tacy, wiecie, najlepsi tutaj w tej wiosce. No, Ale co jeszcze ciekawe, w Tabatinga, po stronie Brazylii, nie znajdziecie żadnego hotelu na bookingu. Dokładnie, to jest jakby Booking blokuje te hotele tutaj, więc jedyne co pozostaje Wam, no to po prostu Google Maps i szukanie, no ale tak I jak pisanie mówię, do nich na WhatsApp. tak, pisanie do nich na WhatsApp, to jest też właśnie dobra polecajka WhatsApp. My byliśmy w tym, nam się wtedy było dla nas wystarczająco, podobało nam się. Tego za to dzisiaj nie znaleźliśmy na Bookingu, nie wiem jak, Nawet bo szukaliśmy, nie na Bookingu, co Na ja gadam, mapie. na mapie. Dobra, to ty idź, Marii, zobacz, Idę. a ja idę zobaczyć te frytki. Tutaj pani właśnie coś tam grilluje, raczej smaży bardziej. O, też grill był, właśnie, tam jest grill, ale nie wiem, czy jest ta pani, taka starsza, przemiła pani była, pamiętam. Fajnie się z nią tutaj rozmawiało. I co są? No są fryty, ale my pamiętamy, zaraz podpytamy, ile takie frytki. Patrzcie, jakie tutaj dobroci mają na grillu. To kosztuje 20 reali. Taka cała pierś, czyli to jest jakieś około 13 zł. Z frytkami, z ryżem, z jakąś sałatką, z napojem. Okej, idziemy zobaczyć jeszcze raz te frytki i idziemy się przejść kawałek dalej. Jeszcze co Wam powiem, właśnie wróciłam teraz z tego hotelu i co się okazuje, za 100 zł, nie, 100, przepraszam, reali mają pokój, czyli 10 reali więcej niż w poprzednim roku, czy za 1,5 roku temu jak byliśmy, ale internet się nie zmienił. Za 5 godzin trzeba zapłacić 10 reali, za 2 godziny 5 i za godzinę jeszcze coś Pani powiedziała Tak. innego. Także myślę, że tam, gdzie teraz się zatrzymaliśmy, jest o wiele lepiej. Jest ten internet nielimitowany akurat dla nas, gdzie potrzebujemy to do pracy, to jest idealne rozwiązanie. Tak, już pewnie Wam napisaliśmy tą polecajkę z tego hotelu. Tak, napiszemy podczas składania, ale już Wam napisaliśmy, już pewnie mogliście przeczytać ten hotel. I nawet, to też wpadliśmy na to, że nawet jak będziecie w Kolumbii, chcecie na przykład coś zwiedzić, to przyjedźcie tutaj. Tu jest też dobry internet, właśnie Tak. w tym hotelu, a tam macie naprawdę bardzo blisko, a tutaj macie lepsze warunki i też jest tańsze jedzenie, także Jeszcze- same plusy. Tak, co ważne, internet z Kolumbii ma tutaj lepszy zasięg niż nawet po tej stronie kolumbijskiej, tutaj w tej Amazonii. Zależy Także, też gdzie, to też Tak. nie całym, ale tak, zdecydowanie lepiej przy granicy działa niż już w samym samej tym Leticji. Leticji. A tutaj na bieżąco robią się frytki. Kolega kroi ziemniaki na takie większe, albo będzie jeszcze jakieś inne danie, ale myślę, że z tego wykroi te same fryty, bo tutaj właśnie to miejsce słynie z frytek. Patrzcie, jaka porcja frytek, do tego jest kurczak. Tutaj kolega stąd brał frytki, siadamy, jemy. O, teraz podliczyłem dokładnie, to jest 13 zł za taką porcję. Patrzcie, to jest cała pierś z kurczaka, a fryty? Fryty widać, że domowe. Domowe. Ehe. Matko, jak dobre. No. Ja mówię frytki, a tu nie frytki, tylko obierki po ziemniakach. Kolega dziś wywozi. O, takim sprzętem tutaj przyjechał, coś będą karmić, jakieś zwierzaki. I to jest kolejny powód, żeby właśnie zamieszkać na stronie brazylijskiej. No mówię wam, taka porcja, to jest porcja dla 2 osób. Nie mówię, że to ostatni obiad nasz, dzisiaj kolacja, ale najecie się 2 osoby, 13 zł. Mari szuka czegoś w tej Brazylii, idziemy, a tu proszę, duży napis. Cofnę się. Ale A zaraz, 3 tylko otwarte. Buda stoi przy drodze. Stoliki są.
Asara? Ale nie ma, nie robią. Tam pani sprzeda Już jakiś arepas. zrobiłeś mi taką nadzieję, słuchaj. No taki napis, mówię, zatrzymujemy się. Idziemy Ale- dalej. No właśnie, ale tu nie widać. Właśnie przy granicy to kilka jest takich knajp. W sumie dwie albo trzy, które sprzedają caipirinha. Też muszę je zapytać, w jaki sposób przyrządzają, bo one wcale nie są... Wcale nie są... Idziemy na tą kajpirinię, już nie gadaj. Mari znalazła swoje miejsce na kajpi, bierze tym razem z marakują. Posmakowała jej trochę inna opcja. O, i to co najważniejsze, kasasza. Jeden kieliszek i ponoć 60 ml jest. Troszkę więcej mi się wydaje, pan tam nalał dla ciebie, za ładne oczy. Dobrze, bardzo dobrze. Wie co lubię. O, teraz sok jakiś. Coś innego, tak. Pewnie woda z cukrem. I jest wytrzepany, wstrząśnięty, niemieszany. Marika bierze na wynos taki kubal. Czas spróbować. Aż mam ochotę zaciągnąć. Jak? Podobna do tej. Naprawdę podobna do tej co Brio. Daliśmy trochę tutaj więcej, bo 15 reali, tak? Dobrze mówię? Mhm. No smakiem spróbuj. Od razu pogryziona słomka. Marika Nie, to zawsze. nie ja, to nie. Marika zawsze gryzie słomki. Już była taka pęknięta na pół. Ale mocna. Ładna, No. dla mnie taka słaba. Naprawdę, tak poczułam bardziej to... Dobra, ale. Znaczy mocna, ale w smaku taka, powiem ci, że brakuje jej coś z tej właśnie z plaży. Ale już zbliżona do Rio. Bardziej Tak, zdecydowanie dobrze niż czuć w marakuje, innych na miejscach. pewno. I właśnie tam kasasze teraz czuć, bo w tamtych nie było tego czuć. Pani próbuje od Mariki caipirini, bo... Bo tutaj pani się jakby specjalizuje w... No? Eu faço coquetel dele, Aha. mas com bebida, A, maracujá. To ja spróbuję tutaj od pani teraz. Pani ma za 10, Marika za 15 wzięła. ale Czyli- nie mówi, że jest zła. Na początku Tak. mówi tak, powąchała, popatrzyła, mówi no nie za bardzo, ale spróbowała, zmieniła zdanie, mówi trochę więcej już ma tego i że zrobi tobie tutaj taką samą, znaczy Zadychę. zadychę lepszą. I to jest to, co szukałem właśnie. Będzie marakuzia. Panie tutaj zaciągają, bo panie po portugalsku. I co najlepsze, takie coś jak w Rio piliśmy, czyli, moi drodzy, mleczko kondensowane do tego będzie. Zobaczycie, troszeczkę inaczej to będzie wyglądało i też smak lepszy. Mari już zazdrości. Może zwrócisz, moja droga, tam jest ten bar. Proszę Można? bardzo. Proszę pana, możemy... Przepłaciłaś i jeszcze nietradycjonalna. Dobra, dobrze, okej, już się nie nabijamy. Ja zamawiam, tutaj jest lód, patrzcie. I co najlepsze, pani robi to na świeżo, rozkraja owoc, a tam oni już mają przygotowane wcześniej te owoce, nie wiadomo skąd, nie wiadomo ile tam już leżały. Aż No moja Rio. droga Piti. O, jak skromnie cukru pani dała, pół łyżeczki. W Rio to 3 takie albo Widzisz, 4. że ty potrzebujesz mniej, Marcin. Dobrze, zobaczymy No. jak dalej pani to zrobi. Ale to jest jeden owoc. Nie będzie limonki, bo tradycjonalna jest z limonką. I to jest ten składnik. Pani mówi, o kurczę, pani da tylko pół łyżeczki cukru, a tutaj jest mnóstwo mleczka. Wygląda na to, że my pierwsi goście. Pani tu dopiero putle otwiera. I patrzcie, nie na żadne kieliszki, pani się pyta, czy mocny chcemy. Ja mówię, że chcę mocny. A patrzcie, ile pani leje. O, będzie dobry. I jak w Rio też w takim pudełku pani to wytrzepie. Jest mój drink, patrzcie. Właśnie o to chodzi, że trochę inaczej wygląda niż Mariki przez to mleczko. Też marakuja, ale z dodatkiem mleczka, więcej kalorii, bardziej słodkie i mam nadzieję, że mocniejsze. Obrigado! Okej, poproszę od razu. Dobra. no nie. No gdzie? Marcin próbuje. Pani przyszła do mnie i pani mówi, czy chce więcej mleczka? Ja mówię, nie, że chcę więcej kasaszy. A pani mówi, no problem. Uja! To jak... Marcin, Obrigado. O matko boska. Zostajemy tutaj trochę dłużej, moja droga, w tej Brazylii. naprawdę, no i nie przeszkadza, ja się tu dobrze czuję. Ale dobra, bardzo dobra, słodka, marakuje lekko wyczuwalne i te mleczko tutaj się przybija. Zresztą pamiętasz smak z Rio. Jak będziecie w Brazylii, to spróbujcie właśnie taką z mleczkiem. A jak będziecie tutaj, to no polecamy, nie wiem jak wam opisać te stanowiska, no bo zobaczcie, pani mają tutaj taki namiot naprzeciwko, już wiem, Szukajcie jak marakuje wystają, o właśnie tak jak tam są, gdzie przy tym, Tak. to tam będą właśnie robić kasasze i caipirinę. naprzeciwko widzicie, jest ten sklep, tutaj jest sklep z kurczakami, a za tym sklepem jest jeszcze stacja benzynowa, więc może potem poznacie, bo my, no widzicie, chodziliśmy od kilku dni, Jak jest salut po portugalsku? saludę, Salude. nie wiem, bo tak myślę, no, na zdrówko, za zdrówko, nasze, wasze, nas wszystkich. Wasze zdrowie, telewizowie.
Moi drodzy, prosta sprawa. Tam jest Kolumbia, prosta droga, nawet jak się przyjrzycie, to widać granicę. Tutaj jest coś takiego, właśnie tutaj robią te pyszne drinki. Jak chcecie od czwartku do poniedziałku otwarte, zapraszamy wręcz. I polecam. Tak, bierzemy na wynos i idziemy. My się powoli kierujemy w stronę naszego hotelu, ale jeszcze trzeba coś zjeść na kolację albo wziąć coś do domu. Sprawdźmy, co tutaj mają. O, mają kiełbasę i są jakieś burgery z tego, co widzę, i też hot dogi. I taki burger kosztuje 10 reali, czyli 6,70. Tylko to nie jest prawdziwa wołowina, tylko jakaś mielonka. Czas zjeść kolację w Brazylii albo zabrać kolację do pokoju. Ale Mari mi coś jeszcze tutaj wspomina, żeby wrócić po jeszcze jedną, więc albo zjemy po frytki i po jedną kajpi. Więc zobaczymy. Patrzcie, jakie ładne tutaj. Ale to właśnie takie piersi albo coś tam z kością, więc trzeba sobie wybierać takie, żeby było jak najwięcej mięsa. O, tutaj wieprzowina. Wybrałem sobie smakołyk z tego. Nie wybrałem dzisiaj brazylijskiej wołowiny, tylko wybrałem sobie brazylijską świnię. Patrzcie, coś takiego z ryżem, z dodatkami będzie mnie kosztowało 10 zł. Zobaczcie, jaki to jest kawał mięcha. Pani już mi pakuje moje jedzenie. O, ten kotlet, ryż czaufa, oni tak nazywają. Do końca nie wiem, co to jest. Tam jest czasami jakaś parówka, jakiś kawałek mięsa. On jest też ten ryż taki brązowy i do tego też jest jeden ziemniak. I to się tak musiało skończyć. Było tak pysznie, że wróciliśmy nie po jedzenie, ale tym razem wróciliśmy właśnie po kajpi. Wróciliśmy jeszcze na taką pyszne kurczaki, te frytki, które tutaj widzicie. Wcześniej jedliśmy. Piękna porcja, bierzemy 20 zł, czyli 20 tysięcy, a co ja gadam? 20 reali, czyli 13 zł. Jesteśmy jeszcze w portugalskim kościele, ale ten jest zupełnie inny niż te hiszpańskie. Wyglądają, jakby były zbudowane właśnie w dzisiejszych czasach. No i takie pewnie są, bo Leticia nie powstała za czasów Hiszpanów. W tym przypadku Portugalczyków. Portugalczycy tutaj nie dotarli. My już na trasie do hotelu, ale widzę, że też tutaj jest jakiś grill. Pani coś tutaj sprzedaje, ale widzę, że skromnie. Po prostu ktoś podjeżdża sobie skuterem, bierze coś tam na przekąskę i tyle. Nie ma frytek, nie ma innych dodatków. O, Mari skończyła. Jaka zadowolona, no. Brazylia, powiem wam, że nam służy. Coś czuję, że my do Brazylii szybciej wrócimy niż wy nawet sami myślicie i my też. Aż się zakrztusiłam tym ziarnem marakui, ale muszę powiedzieć, że nie myślałam, że zatęsknię za Brazylią. W ogóle jakoś Brazylia mnie nie wciągnęła ostatnim razem, a tym razem gdzieś jest takie połączenie tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich momentów, tych wszystkich hoteli, tych wszystkich chwil. No i coraz bardziej czuję się tutaj wciągnięta. Ten język, który do tej pory mnie jakoś tak pół na pół, bo ten hiszpański jednak mnie wciągnął, a portugalski jest całkowicie innym językiem i takie to zaciąganie. Wiadomo, kto chce, to zrozumie, kto nie, to nie. Ja uwielbiam właśnie portugalski, bo oni tak super zaciągają. Ale to jest taki w ogóle inny świat. No, to całkowicie inaczej, ludzie i... Ale myślę, że Brazylia jest tak duża, że warto zobaczyć inne też kraje tego kraju i myślę, że warto dać więcej czasu Brazylii. Tak, zdecydowanie. Ale nie mówimy, że kupujemy bilety, bo aczkolwiek nie mamy tego na myśli. Nie, no teraz to ja też już za Azją. Tutaj jest nasz hotel Seven, jak 7-Eleven, nasz ulubiony sklep w Tajlandii. Tam jest jeden bar, muzyka gra. Tutaj ta ulica do nas, tu jest drugi bar, a tam w tamtą ulicę, pamiętam, chodziliśmy, szukaliśmy łódki do Manaus. Amigo, jak tam prysznic? Widzę, że dobrze ci chyba. Jest! Powiem wam, że nie wiem, czy ciepły prysznic brałem 2 miesiące temu, do tyłu, nie chcę wymyślać, ale nie znam daty, więc postoję sobie tutaj chwilę, pozwolę sobie na ten luksus za te pieniądze. Martino, to znaczy, że jest ciepły prysznic? To znaczy, że czuję się teraz rockowo. Ale no nadal nie wiem, bo ja czuję tutaj trochę, dla mnie skapia ta woda i ja czuję, że ona jest chłodna. Czy na pewno ona jest ciepła, czy tylko odczuwasz ją ciepłą? Dawaj nogę, zobaczysz, dawaj nogę, no i co? Dobra, to znaczy, że już muszę się wykąpać cała. Jest ciepła.